Hej, z tej strony kj23.pl. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić miejsca od 60 do 51 w rankingu 75 najlepszych żużlowców w Polsce w 2024 roku. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób tworzony został cały ranking oraz kto zajął miejsca od 75 do 61, zapraszam do playlisty, która teraz wyświetla Wam się w kartach. Pora na intro, a potem ruszamy z miejscem 60. Miejsce 60 zajął Nikolaj Klint z wynikiem 233 punktów. Klint jeździł w Wybrzeżu Gdańsk w Metalcast drugiej Ekstralidze. Zaliczył mocny spadek w porównaniu z sezonem 2023, a dodatkowo zakończył sezon z kontuzją. Otrzymał punkt bonusowy za jazdę w Anglii, głównie za rok 2023, w którym podobnie jak w Polsce osiągał bardzo dobre wyniki. W 2025 roku będzie walczył o utrzymanie tej dobrej średniej w Anglii, jeżdżąc w zespole King Lean Stars. Otrzymał punkt bonusowy za bycie jednym z najlepszych startowców i zajęcie 9 miejsca w tej kategorii w lidze. Fatalny upadek zakończył przedwcześnie sezon lidera Wybrzeża Gdańsk i wpłynął mocno na finalny wynik klubu, który spadł do Krajowej Ligi Żużlowej. Klint długo czekał na kontrakt. Negocjował z kilkoma klubami, m.in. z Orłem Łódź. Musiał jednak finalnie zaakceptować propozycję kontraktu warszawskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Duńczyk liczy, że powalczy o miejsce w składzie Ostrowian w trakcie sezonu. Miejsce 59 zajął Paweł Przedpełski z wynikiem 234 punktów. Przedpełski był kapitanem Apatora Toruń i w roku 2024 osiągnął wynik 1,4. Zaliczył dalszy spadek średniej, a trzeba pamiętać, że w 2021 roku potrafił być 16 zawodnikiem według rankingu w polskich ligach. Niewiele zabrakło mu do bonusu za ligi zagraniczne, a dokładnie za jazdę w Danii w zespole Esbjerg Vikings. Tutaj trzeba zaznaczyć, że przejechał w zespole Wikingów tylko 2 mecze, ale osiągnął w nich dobrą średnią 1,623. Widać u Pawła zauważalną różnicę w średniej wyjazdowej i domowej w PGE Ekstralidze. Osiągnął 4 dwucyfrówki w sezonie, ale tylko jedną na wyjeździe w Zielonej Górze. Miał też niską skuteczność w biegach nominowanych. Były uczestnik Speedway Grand Prix po 4 latach odchodzi z Torunia i przenosi się do Stali Rzeszów, gdzie liczą na niego jako na jednego z liderów formacji seniorskiej, który ma pomóc w walce o awans Stali do PGE Ekstraligi. 58 miejsce zajął Wacław Milik z wynikiem 234 punktów. Senior Wilków Krosno zdobył średnią 1,421. Czech zanotował spadek w porównaniu z rokiem 2023 i 2022, a sezon zakończył kontuzją, która z powodu perturbacji związanych z leczeniem okazała się dużo poważniejsza niż wstępnie przewidywano. Startował w Szwecji i Anglii, ale z gorszymi wynikami niż w Polsce. Zdecydowanie był to dla Milika sezon wzlotów i upadków, w którym miał mecze na 4 punkty, ale potrafił też zaliczyć czysty komplet. Z reguły dowoził pozycję osiągniętą na starcie. Podobnie jak Paweł Przedpełski, który po 4 latach odchodzi z Apatora Toruń, Waszka opuszcza swój dotychczasowy klub Wilki Krosno i przenosi się do Orła Łódź. Czech chce zostać liderem zespołu, który ma zawalczyć o coś więcej niż utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze. Miejsce 57 z wynikiem 234 punktów zajął kolejny zawodnik Wilków Krosno, Kenneth Bierre, który osiągnął średnią 1,481. Dla Bierre była to poprawa po słabszym sezonie 2023, który spowodował problem ze znalezieniem klubu na początku sezonu 2024. Warto przypomnieć jego świetny sezon 2022, gdy jeździł w Polonii Bydgoszcz i był jednym z 25 najlepszych zawodników w Polsce i drugim zawodnikiem w drugiej lidze. Jeździł w rodzimej lidze, ale ze słabszymi wynikami niż w Polsce. W Polsce wszystkie mecze u siebie kończył w przedziale od 9 do 13 punktów. W 9 z 10 meczów wygrywał bieg. W sezonie 2025 doświadczony Duńczyk dalej będzie jeździł w Wilkach Krosno. Miejsce 56 zajął Bartosz Smaktała z wynikiem 235 punktów. Senior Unii Leszno osiągnął wynik na poziomie 1,341. Był to słaby rok zawodnika Unii, który w trakcie sezonu stracił miejsce w składzie Byków po powrocie po kontuzji Janusza Kołodzieja i sprowadzeniu Bena Cooka. W poprzednich 2 sezonach plasował się w okolicach 30 miejsca w rankingu, w tym roku spadł o prawie 30 miejsc i zaliczył najniższą średnią od 2016 roku.
Jeździł w Szwecji i Danii, gdzie uzyskiwał lepsze wyniki niż w Polsce, dzięki czemu zyskał 1 punkt bonusowy i wyprzedził zawodników z miejsc 59-57 na liście. Wciąż uchodzący za wielki talent żużlowiec przenosi się z Unii Leszno do PSŻ Poznań, gdzie ma być jednym z głównych liderów w walce o powtórzenie bądź poprawienie wyników z poprzedniego roku i gdzie chciałby odbudować się i wrócić do formy prezentowanej w sezonach 2022-2023. Miejsce 55 zajął Krzysztof Kasprzak z wynikiem 235 punktów. Senior Wybrzeża Gdańsk zdobył średnią 1,381. Był to słaby sezon Kasprzaka, który zupełnie nie przypominał zawodnika sprzed dekady, gdy zajmował drugie miejsce w Grand Prix. Niestety nie okazał się liderem, jakiego oczekiwano w Gdańsku i także jego postawa miała wpływ na finalny wynik Wybrzeża. Zagórustats.pl z reguły słabo rozpoczynał mecz i w pierwszej serii startów wygrał tylko 2 z 13 biegów. Zdobył punkt bonusowy za jazdę w Anglii, jednak jego średnia to głównie wyniki z lat wcześniejszych, gdy był bardzo solidnym zawodnikiem docenianym przez brytyjskich fanów. Krzysztof Kasprzak zakończył karierę po sezonie 2024. Miejsce 54 z wynikiem 235 punktów zajął Jakub Miśkowiak. Zawodnik kategorii U24 Stali Gorzów zdobył średnią 1,407. Sezony 2023 i 2024 były nieudane dla byłego młodzieżowego mistrza świata. Transfer Kuby opisywano przed sezonem jako kluczowy element układanki, który miał dać Stali Gorzów upragniony awans do finału PGE Ekstraligi. Zawodnik jednak częściej zawodził niż był wsparciem dla zespołu z województwa lubuskiego. Osiągnął punkt bonusowy za jazdę w Szwecji, gdzie był jednym z lepszych zawodników w lidze, jeżdżąc w barwach Vargarnen Norrköping i osiągając średnią 1,722. Otrzymał być może ostatnią szansę na odbudowanie swojej kariery w zespole GKM Grudziądz, do którego przenosi się w roku 2025 i gdzie ma zastąpić jeszcze bardziej zawodzącego Kacpra Pludrę. Podobnie jak przed startem sezonu 2024, Miśkowiak ma stać się czynnikiem umożliwiającym wskoczenie zespołowi z Grudziądza na wyższy poziom. Miejsce 53 zajął Andreas Liager z wynikiem 237 punktów. Senior Polonii Bydgoszcz osiągnął wynik 1,576. Andreas od kilku lat przeplata dobre sezony w okolicach 40 miejsca w rankingu, ze słabszymi, w których znajduje się w okolicach 60 miejsca. Ostatni sezon należał do tych lepszych i pewnie chciałby przynajmniej utrzymać ten poziom w sezonie 2025. W tym sezonie osiągnął najlepszą średnią od sezonu 2020. W 9 z 10 meczów u siebie wygrywał przynajmniej jeden bieg. W play-off jego średnia była odrobinę gorsza. Jeździł w Szwecji i Danii, ale z gorszymi wynikami niż w Polsce. W 2025 roku przenosi się z Polonii Bydgoszcz do Orła Łódź, gdzie wraz z Wacławem Milikiem ma być jednym z liderów, a jego jazda ma zapewnić spokojne utrzymanie drużynie z Łodzi. Miejsce 52 z wynikiem 237 punktów zajął Ryan Douglas. Senior PSŻ Poznań osiągnął wynik 1,716. Bardzo dobry w sezonie 2023 na poziomie Krajowej Ligi Żużlowej Douglas przeniósł się do Poznania, gdzie stał się rewelacją Metalka z drugiej Ekstraligi i osiągnął wynik dający mu miejsce w top 30 za sezon 2024. Zdobył 3 punkty bonusowe do kategorii start po byciu najlepszym startowcem na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Jeździł w Anglii ze świetnymi wynikami dla zespołu Leicester Lions i w Szwecji już z gorszymi rezultatami, ale zabrakło mu trochę do zdobycia punktu bonusowego za ligi zagraniczne. Ryan miał czwartą najlepszą średnią za sezon 2024 i najlepszą średnią wyjazdową w drugiej Ekstralidze. Zakończył rok bez kompletu, ale aż 4 razy zabrakło mu do tego tylko jednego oczka. W wyniku kontuzji nie wystartował w niedawno zakończonych Mistrzostwach Australii, jednak jak sam zawodnik uspokaja, będzie gotowy na początek okresu przygotowawczego w Polsce. W roku 2025 Douglas pozostaje w PSŻ Poznań, gdzie po odejściu Aleksandra Łoktajewa zostaje niekwestionowanym liderem i gdzie bardzo liczą, że utrzyma on swoją świetną formę z poprzedniego sezonu. Miejsce 51 zajął Oskar Pfeiffer z wynikiem 238 punktów. Senior Stali Gorzów osiągnął średnią na poziomie 1,386. Po bardzo dobrym dla niego sezonie 2023, gdzie był bliski otrzymania statuetki Szczakiela za objawienie sezonu, zaliczył spadek formy w roku 2024. W czasie sezonu doznał kontuzji, w wyniku której opuścił kilka meczów, a po powrocie nie był w formie, jakiej można byłoby po nim oczekiwać, przez co spadł w rankingu w porównaniu z 2023 rokiem o ponad 30 miejsc. Osiągnął punkt bonusowy za jazdę w Szwecji w zespole Piraterna Motala. W Polsce 3 najlepsze mecze pojechał przeciwko Apatorowi Toruń.
W 14 z 16 meczów notował co najmniej jeden bieg bez punktu. W sezonie 2025 pozostaje w Stali Gorzów, gdzie po odejściu Szymona Woźniaka ma stać się najlepszym polskim zawodnikiem w składzie i być znaczącym wsparciem dla zagranicznych seniorów Stali. I to było ostatnie miejsce zaprezentowane dzisiaj. Tak wygląda cała lista od miejsca 75 do 51. Jeżeli uważacie bądź macie jakiekolwiek spostrzeżenia na temat klasyfikacji bądź filmu, zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się waszymi uwagami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i proszę, jeżeli ten film wam się spodobał, żebyście udostępniali go innym osobom, które według was mogłyby być zainteresowane tym tematem lub są zainteresowane tematyką żużlową i chciałyby się dowiedzieć, jak będą wyglądać kolejne miejsca. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!